Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj temat, który szczególnie zainteresuje na pewno posiadaczy laptopów Lenovo Legion, czy to 5, 5 Pro czy 7, aczkolwiek nie tylko, bo myślę, że może pomóc w zasadzie wszystkim użytkownikom laptopów, którzy nabyli laptopa w innej wersji klawiaturowej niż ich rodzima, ich ojczysta i chcieliby ten problem rozwiązać, bo doprowadza ich do szału. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że nabyłem Lenovo Legion 5 w bardzo dobrej cenie z rynku niemieckiego, z klawiaturą niestety QWERTZ i wszystkimi konsekwencjami, które się z tym wiążą, więc szlak mnie trafiał, mówiąc krótko. W pewnym momencie, gdy próbowałem pisać na tej klawiaturze, uczyć się pisać, zwłaszcza, że ten układ klawiatury jest nieco jednak inny. Natomiast wtedy przypominałem sobie, że zapłaciłem za tą wersję o blisko 2000 taniej niż w Polsce. Wtedy oczywiście było mi trochę lepiej, ale ciągle szukałem rozwiązania problemu pod tytułem gdzie są te klawisze. Zmieniłem oczywiście klawiaturę programowo w Windowsie na właściwą polską, na lokalną klawiaturę, ale klawisze jednak zostały ciągle z wersji niemieckiej. I tutaj rozwiązania są w zasadzie dwa, a w zasadzie trzy może nawet. Po pierwsze możemy kupić klawiaturę, dosyć drogi interes, bo około 100 euro kosztuje sama klawiatura, plus wymiana. Można to zrobić we własnym zakresie, ale stracimy prawdopodobnie gwarancję, więc na początek nie jest to dobre rozwiązanie, ewentualnie po na przykład 2 latach gwarancji. Rozwiązanie kolejne to wymiana poszczególnych klawiszy, czyli można na przykład klawiaturę przestawiać, na przykład klawisz Z zamienić z klawiszem Y, ale nie rozwiążemy w ten sposób wszystkich problemów. Rozważając wszystkie za i przeciw, ostatecznie zdecydowałem się na rozwiązanie numer 3, najmniej inwazyjne, czyli na stickery, naklejki na klawiaturę. I powiem Wam, że z perspektywy już miesiąca czasu mogę podzielić się swoimi obserwacjami i refleksjami na ten temat, jeżeli chodzi o użytkowanie, a więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwej części wideo. Jeżeli chodzi o naklejki, to nabyłem na AliExpress jedne z najtańszych, kosztowały chyba ze $2. Jak widać, ponaklejałem je tutaj na klawiaturę w odpowiednie miejsca. Wcześniej oczywiście zmieniłem sobie układ klawiatury na lokalny, polski. Tych naklejek zużyłem całkiem sporo. W tej chwili ich nie mogę znaleźć, ale są czarne naklejki, które można nabyć w wielu sklepach na AliExpress. Cena jest niewielka. Jak widać, tutaj mamy dosyć dużo tych naklejek naklejonych w tym miejscu i oczywiście wszystkie tutaj, jeżeli chodzi o klawisze numeryczne. Mam też kilka naklejonych, no w zasadzie najwięcej jest chyba w tym miejscu, i Z oczywiście z Y, bo ja miałem klawiaturę niemiecką. Słuchajcie, naklejki same wyglądają w ten sposób, w zasadzie sprzedawane w wielu sklepach na AliExpress, ale i zapewne dostępne na innych platformach sprzedażowych. Stosunkowo niewielkie, ale to jest ich zaleta, bo dopasują się do większości klawiatur, do większości wielkości klawiszy. Jak widać, ja nie skorzystałem ze wszystkich, tutaj jest pełen zestaw, ja wykorzystałem tylko te klawisze, które były mi niezbędne do podmienienia na właściwe. Mamy tutaj wersję English, ale są też inne, oczywiście wersje regionalne, językowe. Dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego, chociaż ta klawiatura międzynarodowa, angielska czy amerykańska jest, myślę, że najbardziej uniwersalna i ta będzie najbardziej pożądana przez większość z Was. Z perspektywy już miesiąca praktycznie czasu mogę Wam powiedzieć, że to było świetne rozwiązanie. Moja partnerka też ceni sobie w tej chwili już naklejki. Ona nie pisze bezwzrokowo, ciągle nie mogła znaleźć odpowiednich klawiszy. Teraz bez problemu może to sobie zrobić i widzi wszystko jak na dłoni. Ja też, ponieważ piszę częściowo bezwzrokowo, ale nie wszystkie klawisze pamiętam, ponieważ korzystam z kilku klawiatur laptopowych na co dzień,
to dla mnie oczywiście też jest to jak najbardziej na plus. Po naklejeniu naklejek wygląda to całkiem estetycznie, schludnie i ładnie. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ ma też pewne wady, a mianowicie mamy dużo gorsze podświetlanie w nocy, bo jeżeli chodzi o dzień, no to tutaj widzimy oczywiście te klawisze, w nocy natomiast jest nieco gorzej, ale też to widać, tylko trzeba się dokładniej przyglądać. Myślę, że jest to niewielka wada jak na tak tanie i skuteczne rozwiązanie. Także ze swojej strony polecam to rozwiązanie. Jeżeli nabędziecie, słuchajcie, klawiaturę czy laptopa w wersji na inny rynek, szczególnie rynek niemiecki czy hiszpański albo portugalski jest atrakcyjny cenowo, to za kilka dolarów możecie dokupić sobie do tego naklejki i rozwiązać problem z klawiaturą, przestawiając oczywiście w Windowsie programowo na odpowiedni układ klawiatury. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę, szerowanie, udostępnianie tego materiału, aby niósł się po sieci jak najdalej. Ja oczywiście ze swojej strony jeszcze podlinkuję Wam tutaj kilka ciekawych materiałów wideo dotyczących laptopów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Hej, hej, do kolejnego wideo.